Mam na imię Witek, jestem alkoholikiem. Cześć. Czytam głośno po polsku, Paweł tłumaczy i zobaczymy, co tam usłyszymy. Pierwsze pytanie. Jak przekonać alkoholika z 20-letnią trzeźwością, aby rozpoczął program 12 kroków? Mam na myśli alkoholików obecnych często na meetingach, a wieloletnich członków wspólnoty. Okay, so we have a first question, and the first question is how to convince an alcoholic with 20 years of sobriety to start a 12-step program. What I'm thinking about is the current alcoholics, sober alcoholics, dry alcoholics who attend the meetings. What I would say to that person who is 20 years sober, To, co powiedziałbym osobie, która jest 20 lat trzeźwa, but has not went through the steps of Alcoholics Anonymous, ale nigdy nie przeszła przez ten program, that the words of Bill Wilson is pass it on. Powiedziałbym mu słowa, których użył Bill Wilson. Podaj dalej. Our primary purpose is to stay sober and help another alcoholic. Naszym głównym celem przynależności do tej wspólnoty jest to, aby w pierwszym momencie pomóc sobie, wyzdrowieć i podać to dalej. And if you're only doing one part of that, you're really on the edge of Alcoholics Anonymous. A jeżeli robisz tylko tą pierwszą część, kiedy tylko pomagasz sobie, to tak naprawdę jesteś na granicy tego, żeby znowu iść pić. And that might work for a long time. I może to działać przez długi okres czasu, But it's my experience that one day ale jest to moim osobistym doświadczeniem, że któregoś dnia, life will come calling. że życie przyjdzie i zapuka do twoich drzwi And if you're not fully in the middle of AA, i jeżeli nie jesteś przygotowany na to, co może przyjść i nie jesteś w środku AA, you could be in a lot of trouble. może się zdarzyć coś naprawdę nieprzyjemnego. Chuck, do you want to add anything? Just one thing on what Paul said about being in the middle. Jedna rzecz tylko odnośnie tego, co Paul powiedział. To jest po raz kolejny taka metafora, która jest używana w angielskiej wspólnocie, być w środku, tak jakby być na środku łóżka, żeby z niego nie spaść. That's the safest place to be, is in the middle, not out at the edges. I chciałem tylko powiedzieć, że właśnie to jest najbezpieczniejsze miejsce, w jakim można być, żeby właśnie być w środku, żeby nie być na krawędzi. And being in the middle means you have a sponsor, you have a home group, you have a commitment, and you're active. I to, co przez to rozumiem, bycie w środku, to znaczy to, że chodzę na meetingi, robię program, mam sponsora i mam służbę i działam, jestem po prostu aktywny we wspólnocie. And that's where it's the safest and where you're going to grow and become a wonderful, useful person. I to jest miejsce, które jest nie tylko najbezpieczniejsze, ale to jest miejsce, w którym można wzrastać i być naprawdę użytecznym, fajnym człowiekiem. Jak długo przekazujesz program z Wielką Księgą jednemu podopiecznemu? So roughly, how long it takes to pass the program to sponsee? How long does it take to bring someone through the program of Alcoholics Anonymous? Okay. There are no one rules in AA, like one rule fits all. Więc odpowiedź jest taka, że nie ma zasady. Nie ma zasady, która pasowałaby absolutnie do każdego człowieka. Every case is a little different. Każdy przypadek jest odrobinkę inny. But if the person I spoke earlier on about the three parts of the triangle. I pamiętacie, tak jak wcześniej mówiliśmy o tych trzech bokach trójkąta? If the person is going to meetings and has a home group, jeżeli osoba chodzi na meetingi i ma swoją grupę domową, if the person's in service at that home group, i jeżeli ma na służbę na tej grupie, and I would take them through the program. To w tym momencie po prostu przeprowadziłbym ich przez program. I wouldn't wait for some magic moment. I nie czekałbym na żaden magiczny moment. And what's the worst can happen? You take them through the steps and they can always go through the steps at another time. I tak naprawdę nie ma żadnej przeszkody w tym, żeby przeprowadzić ich przez program. I jeżeli zachodzi taka konieczność, to kiedyś w przyszłości znowu mogą przejść przez program. If you're waiting to do the steps perfectly, you will never do them at all. Jeżeli będziemy zbyt długo zwlekać z tym, żeby zrobić program, to możemy czekać w nieskończoność i nigdy może się to nie wydarzyć. It's progress, not perfection. Pamiętajmy, że chodzi o postęp, a nie o doskonałość. So there are voices that what we're just trying to figure it out is how long it normally takes to go from step 1 to step 12. How long is the period? A matter of weeks. Parę tygodni? For me, I've taken people through the program and easily if they're doing the unity and doing the service,
Jeżeli ludzie robią serwis, czyli robią służbę i jest jedność, czyli chodzą na meetingi, I'll take them through the first 3 steps. przeprowadzam ich przez pierwsze 3 kroki. And once they write step 4, it can be done in relatively no time, in less than a week. Czyli 3 pierwsze kroki mogą być, powiedzmy, zrobione nawet w ciągu tygodnia. And then have them write a 4th step. I później, kiedy piszą 4. krok, And then move them through the steps. i po prostu idziemy przez kolejne kroki. Now, step 9 might take some time I oczywiście krok 9, czyli zadośćuczynienia, może trochę potrwać, because they're having to make amends. bo no, muszą zrobić zadośćuczynienia, więc trzeba niektóre rzeczy po prostu zaaranżować. But even though they're waiting to make amends with people, they can be living in the last 3 steps. Ale mimo tego nawet w tym okresie, kiedy czekają jeszcze na to, żeby dokończyć wszystkie swoje 9, to już mogą żyć tymi 3 ostatnimi krokami. But once again, it's on a case-by-case basis. Ale jeszcze raz podkreślam to, że naprawdę wszystko zależy od konkretnego przypadku. But I don't like these hard rules I nie lubię ustalać jakichś takich sztywnych zasad, where you have to be sober 1 year. że na przykład musisz być trzeźwy 1 rok. Or people have said before, 1 step a year. Albo tak jak kiedyś ludzie mówili, że 1 krok na 1 rok. I think that's crazy. Uważam, że to jest szaleństwo. W obietnicach czytamy, że już w połowie drogi zadziwią nas osiągnięte rezultaty. Gdzie twoim zdaniem znajduje się ta połowa drogi? That's a funny one. So in the promises, it says that when we're halfway through, we will be surprised with the results. Where do you think is the halfway? After step 5, it says the feeling that the drinking problem has disappeared will often come strongly. Po 5. kroku. W 5. kroku jest mowa o tym, że chęć picia została od nas odebrana. I believe that's what in my opinion, I tell people that's what that means before we're halfway through. I w mojej opinii tak to właśnie wygląda. To jest moja osobista opinia, że w momencie, kiedy jesteśmy po 5. kroku, to właśnie to się dzieje. Which is right after step 5. Czyli zaraz po 5. kroku. W Polsce coraz częściej spotykam osoby twierdzące, że są byłymi alkoholikami. Co o tym sądzisz? Czy można być byłym alkoholikiem? So, more and more often in Poland, I am meeting people in meetings who are saying that they ex-alcoholics. Do you think it's possible to be an ex-alcoholic? No. Yeah. I will be an alcoholic until the day I die. Będę alkoholikiem, dopóki nie umrę. And that's okay as long as I'm here in AA. I to jest w porządku, dopóki jestem w A. Jeden z naszych polskich weteranów mówi, że owszem, są byli alkoholicy, ale możemy ich spotkać tylko na cmentarzu. Następne pytanie. Czy jako mężczyzna przekazujesz też program kobietom? Czy miałeś myśli również o romansie we wspólnocie? So, as a man, do you also sponsor women? And have you ever had any thoughts of a romantic relationship in a fellowship? How important is for you honesty? It says in our literature, men with the men, women with the women, we find it works better that way. Czyli w naszej literaturze jest mowa o tym, że mężczyźni z mężczyznami, a kobiety z kobietami, tak po prostu ta współpraca układa się lepiej. I know people back in Northern Ireland that were sober a long time when there was very, very, very few women sober in Northern Ireland. Znam sporo osób w Irlandii Północnej, które miały już spory staż trzeźwości, a w dalszym ciągu było bardzo mało kobiet z dużym stażem trzeźwości. And if there was a woman sober, she was sponsoring every woman within 50 miles. I kiedy była jakakolwiek trzeźwa kobieta, która miała już jakiś trwały staż trzeźwości, sponsorowała wszystkie inne kobiety w promieniu 50 mil. An old-timer told me that back then he would maybe take a woman through the first 3 steps. I wtedy jeden z takich weteranów powiedział mi, że w takiej sytuacji jest w porządku, żeby przeprowadzić jakąś kobietę na przykład przez pierwsze 3 kroki. But when it got to step 4, he would hand her over to another woman alcoholic. Ale kiedy docierają do 4, to wtedy sugestia jest taka, żeby poprosiła jakąś inną kobietę.
It works better that way. Po prostu w ten sposób to działa lepiej. So they're asking about the second part of the question. The second part of the question was, have you ever had the thoughts about the romantic relationship in a fellowship? How important is the honesty for you? That's why at 26 years sober, I still need to be actively sponsored. I odpowiedź jest taka. Pomimo 26 lat w swojej trzeźwości, w tym wypadku w dalszym ciągu muszę mieć sponsora. To jest odpowiedź. I'm just joking. Nie, żartuję. We give each other coins in AA, for anniversaries. Wiecie jak to jest? Dajemy sobie medale za trzeźwość. And speaking about honesty, it says on the back of the coin, I kiedy mówimy o trzeźwości, kiedy mówimy o uczciwości, to z tyłu na tym medalu jest napisane, to thy own self be true. czyli po angielsku jest napisane to thy own self be true, czyli przede wszystkim musimy być uczciwi wobec samych siebie. And what does that mean to me as an alcoholic? I co to dla mnie dzisiaj znaczy jako alkoholika? When I hit AA, there was 3 me's. There was 3 people. There was 3 Pauls. Okay. Kiedy przyszedłem do AA, było mnie 3. Who I think I am, To, kim myślałem, że jestem, who you think I am, to, kim wy myśleliście, że jestem and who I really am. i to, kim naprawdę byłem. And to find out who I really was, I aby dowiedzieć się, kim naprawdę byłem, I had to move through the program, musiałem przejść przez program. because then the truth will set you free. Bo to był ten proces, w którym prawda zaczęła mnie wyzwalać. Jak wygląda informacja publiczna w USA? Jak to robicie? Jak niesiecie posłanie? What about a PI service in a fellowship in the United States? How does it look? How do you work on that? In the United States, it's a little different, especially in the urban areas. Go ahead. Więc w Stanach jest troszeczkę inaczej, szczególnie jeżeli chodzi o te aree metropolitalne, duże miasta. Alcoholics Anonymous is very accessible. Dostępność do AA jest po prostu bardzo łatwa, And they don't have as many public information meetings. dzięki czemu nie muszą mieć aż tylu meetingów i aż tylu ludzi, którzy zajmują się tym. But I find back in Ireland when I go on vacation Ale kiedy wracam do Irlandii na wakacje, that they still have public information meetings że w dalszym ciągu mają nawet meetingi, które się tym zajmują, where they will advertise in even the local newspaper gdzie na przykład dają ogłoszenia do lokalnych gazet, that there will be an open meeting of AA że będzie coś takiego jak otwarty meeting AA and they will have 3 speakers, i że na przykład będzie 3 speakerów. an alcoholic, Jeden będzie alkoholikiem, an Al-Anon, jeden z Al-Anon and usually someone from the medical profession. i będzie też tam jakiś lekarz lub jakaś osoba z świata medycyny. But you don't see it much in the big urban areas in America anymore. Ale w dużych miejskich obszarach USA już tego się nie widzi. But in areas where AA is still growing, they're very important to have those meetings. Ale w miejscach, w których AA jeszcze wzrasta, w których dopiero rośnie, istnienie takich meetingów jest bardzo istotne. Jak wygląda relacja sponsor-podopieczny, ale już po przerobieniu, tak zwanym przerobieniu 12 kroków? I ile razy wtedy się spotykają, czy dzwonią do siebie itp.? How does it look, the relationship between a sponsor and a sponsee after completing all the 12 steps? How many times you roughly meet, call each other? How does it look? Okay, there is no set answer for that question. Czyli nie ma jednej gotowej odpowiedzi na to pytanie. If I take somebody through the steps and he is active and going to meetings and doing service, Czyli kiedy przeprowadziłem już kogoś przez program i jest aktywny we wspólnocie, chodzi na meetingi i robi służbę, I then transition over to becoming his advisor kind of sponsor, a confidant. Come to me with all kinds of questions and problems. czyli w takiej sytuacji z roli takiego aktywnego sponsora staje się, można powiedzieć, takim jakby gdyby tylko doradcą, do którego on od czasu do czasu wraca i może się zwrócić do mnie absolutnie ze wszystkim. And if I don't know the answer, we'll find someone that does. I jeżeli nie znam odpowiedzi na pytanie, to znajdę kogoś, kto będzie znał tą odpowiedź. And then he needs to go out and start sponsoring himself. To, co on powinien robić, to przede wszystkim szukać podopiecznych i sponsorować innych ludzi i w ten sposób znajdować odpowiedzi. Jak wygląda meeting twojej grupy? Czy są czytane stałe teksty? Jeśli tak, to jakie? Jak rozpoczynacie, a jak kończycie meeting? Czy narzucacie czas wypowiedzi?
So, how does it look in your home group? Do you have like a permanent text that you read during the meeting? If so, then what text are you normally reading regarding the script? How do you start the meeting? How do you finish the meeting? And do we have a time, limited time for the answers from the room? The fourth tradition in Alcoholics Anonymous Czyli czwarta tradycja naszej grupy, naszej wspólnoty says that each group is autonomous mówi o tym, że każda grupa jest niezależna, unless it's affecting AA as a whole. o ile nie wpływa to na całość A. So in New York City you have hundreds and hundreds of meetings. Czyli tak jak na przykład w Nowym Jorku są setki i setki meetingów, Some that open with a reading, some that don't. niektóre z nich rozpoczynają się z czytaniem jakiegoś tekstu, a niektóre nie. And each group is individual. I każda grupa jest indywidualna. I always believe that unless the meeting starts with the preamble, it's not really an AA meeting. Osobiście uważam, że o ile meeting nie rozpoczyna się od preambuły, to nie jest meeting. Once that preamble is read, W momencie, kiedy preambuła jest przeczytana, it's not my meeting, it's our meeting. to z tego meetingu nie robi się mój meeting, tylko robi się nasz meeting. But each group is individual. Whatever the group conscience decides, that's okay by me. Ale po raz kolejny, to jest moje osobiste zdanie, że każda grupa ma swoje sumienie grupy i cokolwiek sumienie grupy zdecyduje, to jest ich decyzja. As long as it's not affecting AA as a whole. O ile tylko nie ma to wpływu na obraz AA jako całości. How long the meeting takes roughly? Most of the meetings in New York City are 1 hour, but there are some meetings that are 90 minutes. Once again, group conscience. Czyli po raz kolejny sumienie grupy. Większość meetingów jest godzinna, ale niektóre są 90-minutowe. Czym dla ciebie jest przebudzenie duchowe i czy i kiedy go doświadczyłeś? What is a spiritual experience to you and when and how did you experience it? Spiritual experiences Doświadczenie duchowe jest to, are, as the book refers to them, spiritual awakenings, czy tak jak Wielka Księga o tym mówi, duchowe przebudzenie. are once again an individual thing. Jest całkowicie indywidualną kwestią. As different as the people in AA. Jest tak samo różnorodne, jak różnorodni są ludzie w AA. I had a friend back in Brooklyn, New York. Mam przyjaciela na Brooklynie w Nowym Jorku, He just passed away a couple of years ago. który kilka lat temu zmarł. And he came into Alcoholics Anonymous in 1949. Przyszedł do AA w 49. He lived in Brooklyn, Mieszkał w Brooklynie, where Bill Wilson lived. tam gdzie Bill Wilson. He knew Bill Wilson. Znał go. He went to meetings with Bill Wilson. Chodzili razem na meetingi And he heard Bill Wilson tell his story many, many times. i słyszał Billa wielokrotnie na meetingu opowiadającego historię. And Bill Wilson would often say, because people would say, please tell us about your spiritual experience. I wielokrotnie słyszał, kiedy ludzie zadawali mu to pytanie. Bill, Please. opowiedz nam o swoim doświadczeniu duchowym. Please tell us what happened in Towns Hospital. Powiedz nam, co stało się wtedy w tym szpitalu. How the room filled up with light. Jak to było, kiedy pokój nagle rozświetlił się światłem. How the blinds were flapping. Jak zasłony nagle zaczęły się szamotać. And Bill Wilson would often say, I odpowiedź Billa zazwyczaj była taka, a spiritual experience and a spiritual awakening are the same thing. że duchowe doświadczenie i duchowe przebudzenie to są dokładnie te same rzeczy. He says it's like whether it's the hot flash Czy bez względu na to, czy to jest jakiś jasny flash, or the slow burn, czy to jest powolnie, tak jakby tlący się płomień, the result is still the same. rezultat obydwu jest dokładnie taki sam. You're a different person at the end than you were at the beginning. Jesteś inną osobą na końcu, niż byłeś na początku. So if you want to be guaranteed, and that's what I love about Alcoholics Anonymous, I to jest to, co kocham, za co kocham naszą wspólnotę, it guarantees you a spiritual awakening. że ona ci gwarantuje to przebudzenie duchowe. In the past tense, having had. W czasie przeszłym, że już mieliśmy, doświadczając przebudzenia duchowego. And it's not like he got it, she didn't. I to nie jest tak, że ktoś to miał, a ktoś tego nie miał. Everybody gets it Każdy je otrzymuje on one condition, pod jednym warunkiem, that you do AA. że po prostu chodzisz do AA. I've tried many ways of having a spiritual awakening without doing the steps, Próbowałem wiele różnych podejść do tego, żeby osiągnąć przebudzenie duchowe, nie przerabiając programu, and they don't work. ale po prostu te rzeczy nie działały. In my case, I mean, Paul covered a lot of ground there.
Więc jeżeli chodzi o mnie, no to przede wszystkim muszę powiedzieć, że to, co powiedział Paul, to tak naprawdę w pewnym sensie wyczerpał temat. In my case, I had a spiritual awakening the day I spoke with my cousin at her door when I knocked on her door. Moje doświadczenie duchowe tak naprawdę wydarzyło się w momencie, kiedy zapukałem do drzwi swojej kuzynki i porozmawiałem z nią po raz pierwszy. I went from hopeless to having hope. Bo to, co się wydarzyło w tym momencie, to zmieniło się to, że byłem w stanie beznadziejnym, a kiedy to się stało, miałem już nadzieję. And I remember driving back home that day with my heart going pitter-patter, very excited. I pamiętam, że kiedy wracałem wtedy do domu samochodem, to czułem, jak miałem bardzo mocne bicie, wręcz palpitacje serca. Because I felt this is something very, very special going on here. Bo po prostu wiedziałem, że naprawdę w tym momencie dzieje się coś naprawdę specjalnego. Wiele meetingów w Stanach kończy się wspólnym odmawianiem modlitwy pańskiej. Jak to się według ciebie ma do deklaracji, że AA nie jest religijne? There are many meetings in the United States that end up with the Holy Father, Lord's Prayer. And how can you relate to this in light of the fact that AA is not a religious organization? The reason that came about is more tradition than anything that came from the General Surface Office. Czyli to, że tak się dzieje tak naprawdę, to bardziej wynika po prostu z wieloletniej tradycji, a nie po prostu, a nie tak jakby odgórnie zostało narzucone czy ustalone przez służby AA. There are no rules in Alcoholics Anonymous. Pamiętajmy, że nie ma zasad w AA. You can end a meeting any way you want. Możecie zakończyć meeting jakkolwiek chcecie. In Northern Ireland, where I'm from, W Irlandii Północnej, when I go home, because of the troubles between Catholics and Protestants, ze względu na to, że były wieloletnie kłopoty między katolikami i protestantami, the Lord's Prayer ends differently for Protestants than Catholics, has a different ending. okay. Modlitwa Ojcze Nasz kończy się w inny sposób, odmawiana w katolicki sposób i w protestancki. So to avoid controversy, they end the meeting with the Serenity Prayer. Więc aby ominąć jakiekolwiek kontrowersje i kłopoty, to po prostu kończą meeting modlitwą o pogodę ducha. But once again, there are no rules in AA. Ale po raz kolejny podkreślam to, że nie ma żadnych sztywnych zasad w AA. Jak jest na waszej grupie? So how is it in your group? In our group, we open the meeting with the Serenity Prayer, and we preamble on the Serenity Prayer, and we close with the Lord's Prayer. That is the group conscience of the meeting. Więc sumienie naszej grupy zdecydowało, że otwieramy meeting modlitwą o pogodę ducha, Preamble on the Serenity Prayer, więc zaczynamy z preambułą i modlitwą o pogodę ducha and we end with the Lord's Prayer. i kończymy z modlitwą Ojcze Nasz. Tak zadecydowało sumienie naszej grupy. And we always say, for those that would like to join. A, i jeszcze ważne jest to, że za każdym razem pytamy, ci, którzy chcieliby się przyłączyć do naszej modlitwy, to ich zapraszamy. Because nothing is compulsory. Nikt nikogo do niczego nie zmusza, nic nie jest na siłę. No nie wiem, czy to będę. No spróbujemy. Jak poprawić poczucie własnej wartości i czy na ten temat mówi coś Wielka Księga? How to improve your self-worth and what the big book says about it. How to improve your self-worth and what the big book says about it. Well, in my case, I learned to do esteemable acts. Czyli w moim przypadku to jest poprzez robienie rzeczy, które dają nam poczucie wartości. My self-esteem was at rock bottom when I got to AA. Kiedy przyszedłem do AA, to moje poczucie wartości było na samym dnie And I never believed it could ever change. i naprawdę nie wierzyłem, że kiedykolwiek może się to zmienić. But my sponsor and you Ale mój sponsor i wy said, yes, it can change and we'll show you how. powiedzieli mi, że tak, to może się zmienić i pokażemy ci w jaki sposób. And I learned what esteemable acts are. Doing things that help make me grow and feel better and doing things for other people. Poprzez proces uczenia się rzeczy, dzięki którym jestem pomocny, mogę pomóc innym ludziom i mogę wzrastać, były to rzeczy, dzięki którym moje poczucie wartości również wzrosło. No to w sumie jest trochę podobne. Czy do wspólnoty AA przyszedłeś jako człowiek upokorzony? When you came to AA, were you feeling humiliated? Absolutely. When an alcoholic hits AA, Oczywiście. W momencie, w którym alkoholik reaches
W momencie, w którym alkoholik dociera do wspólnoty, their self-worth is in the gutter. jego poczucie wartości jest tak naprawdę w rowie. Did you came to AA, when you came to AA, were you feeling that you were humiliated? Right. But the good news about Alcoholics Anonymous, they're not so much concerned about feelings. So once again, so when you came to the AA, were you feeling humiliated, and how do you understand the difference between being humiliated and the humility? The good thing about Alcoholics Anonymous is that it doesn't operate on feelings. Dobrą rzeczą we wspólnocie jest to, że nie operujemy tutaj na uczuciach, Especially in early sobriety. szczególnie jeżeli chodzi o wczesną trzeźwość. You cannot think your way into right living. Nie da się myśląc wymyśleć, w jaki sposób powinniśmy żyć prawidłowo. You have to live your way into right thinking. Musimy żyć prawidłowo i wtedy nasze myślenie zaczyna się zmieniać. In Alcoholics Anonymous, action is the magic word. W wspólnocie anonimowych alkoholików nie słowo emocje, tylko słowo akcja jest tym magicznym słówkiem. And my sponsor would say, I don't want to know how you feel, I want to know how you function. Czyli i mój sponsor często powtarza, że tak naprawdę nie interesuje mnie to, jak się czujesz. Co mnie interesuje, to jest to, jak funkcjonujesz, co robisz. A perfect example, I takim doskonałym przykładem tego my sponsor would say to me, I want you to make coffee next month. było to, kiedy sponsor powiedział mi, chcę, żebyś przez następny miesiąc robił kawę. And my immediate response would be, I moja natychmiastowa odpowiedź będzie taka. well, let me tell you how I feel about that. Słuchaj, powiem ci, jak się czuję na ten temat. I'm feeling a little depressed, Wydaje mi się, że będę troszeczkę czuł się, like low. że low. będę przechodził tak jakby przez uczucie depresji. Yeah, I'm not really feeling myself, Nie czuję się zbyt dobrze z tym. you know. And my sponsor would go, here's what I want you to do. Okej. I mój sponsor powie coś takiego. Dobra, słuchaj, to chcę, żebyś zrobił. I want you to make the coffee Chcę, żebyś zrobił kawę and tell me how you feel afterwards, i żebyś mi powiedział wtedy, jak się czujesz, jak to zrobisz. rather than before. Nie zanim zrobisz kawę. And the program's like that too. I cały program tak naprawdę taki jest. You know, you come in with these bad feelings, and the best way to get rid of them Kiedy przychodzimy z tymi swoimi złymi uczuciami i najlepszą drogą, żeby się ich pozbyć, is to get into the action of Alcoholics Anonymous. jest to, żeby zacząć się udzielać i podjąć jakieś działania. For 100 years, Przez 100 lat. the therapy for alcoholics worked like this. Terapia dla alkoholików właśnie w ten sposób działa. If you had enough money Jeżeli masz wystarczająco dużo pieniędzy, to see a doctor or psychiatrist, żeby widzieć się z lekarzem lub psychiatrą, what they would do would be to try to help you change your thinking. terapia będzie wyglądała tak, że pójdziesz do nich i to, co oni będą próbowali osiągnąć, to będą próbowali zmienić twoje myślenie. And by changing your thinking, you might take better actions. I dzięki temu, że zmieni się twoje myślenie, być może zaczniesz robić lepsze rzeczy. Alcoholics Anonymous turned that on its head. I to, co mamy w wspólnocie, to tak jakby zostało to wrócone do góry nogami. We say, especially at the beginning, I mówimy szczególnie na samym początku, we don't care what you think. We want to know what you're going to do. nie obchodzi nas tak naprawdę, co czujesz, co myślisz, tylko obchodzi nas to, co będziesz robił. Because action is the magic word. Bo to właśnie działanie jest tym magicznym słowem. Jestem na 4. kroku. Sponsor mówi, że egoizm jest zły, a dbanie o swoje dobro to nie jest egoizm. Czy robiąc 12 kroków postępuje egoistycznie? I'm on the 4th step. My sponsor is saying that being selfish is wrong. And taking care about myself, it's not a selfish thing, is it? So if I'm going through the 12th step, am I being selfish? No, because what's the ultimate goal in AA? Więc odpowiedź jest taka, nie. No bo jeszcze raz, po raz kolejny przypominam wam, jaki jest cel robienia 12 kroków. Is to be the best version of me that I can be. Żebym stał się najlepszą wersją siebie, jaką mogę być. My default position, Czyli moja taka standardowa pozycja wyjściowa do życia, without this program bez tego programu and the fellowship, i wspólnoty, is self-centered fear. jest nią strach, który polega na tym, że jestem całkowicie skupiony na sobie. My Holy Trinity will always be me, me, me. Moja święta trójca będzie się składała z ja. And the only solution for that is to move through the program.
Jedynym rozwiązaniem tego dylematu jest przejście przez program. It's like an inverse relationship. To jest tak jak odwrócony związek, Less me, more you. żeby było mniej mnie i więcej was. It sounds crazy because I want to do for me. I brzmi to oczywiście jak szaleństwo, bo przecież chcę to zrobić dla siebie, But when I'm helping you, ale kiedy pomagam wam, for some weird reason, w jakiś dziwny sposób my life seems to fall into place. moje życie zaczyna się układać coraz lepiej. But I have to keep learning this lesson over and over. Ale to, co się dzieje, to po prostu muszę cały czas powtarzać i powtarzać i powtarzać tą lekcję. I learned 2 plus 2 is 4 once in my life. Nauczyłem się, że 2 plus 2 równa się 4 raz tylko w życiu. I never had to learn it again. I już nie musiałem się tego nigdy więcej uczyć. But the lesson that helping you helps me Ale to, że kiedy pomagam tobie więcej, to tak naprawdę pomagam sobie, is a lesson I have to learn over and over again. jest lekcją, którą muszę w kółko i w kółko i w kółko przerabiać. Because the alcoholic ego will say, Bo moje ego alkoholika powie mi, you can't help him. nie możesz mu pomóc, You got to think about you. musisz przecież myśleć o sobie. And that's always a disaster. I to jest najlepsza recepta na katastrofę. Czy według ciebie program AA jest na wyzdrowienie z alkoholizmu, czy na wieczną chorobę? Może, żeby tłumacz zrozumiał, o co chodzi, muszę komentarz króciutki. Takie dwa nurty jakby się uwidoczniły w polskim AA. Jeden mówi tak, że robiąc 12 kroków zostajemy wyleczeni z alkoholizmu, a drugi nurt mówi, że cały czas musimy zrobić, że jest to proces permanentny i trwały. So I believe this is the question we more or less had already, but the question is, according to you, Paul, what do you think? Is the program AA a program that will allow you to heal yourself from this illness, or this is the illness that will stay with you forever? It's a daily reprieve, Więc to, co robimy tutaj, to jest to codzienne wytchnienie. not a complete pardon. A nigdy nie będzie takiego czegoś, że całkowicie się tej choroby pozbędziemy. I seen people drink again in AA Widziałem ludzi, którzy wrócili do picia, that I thought would never drink again. o których myślałem, że nigdy w życiu nie wrócą do picia. I'm not judging them, I nie oceniam ich w tym miejscu, but it's a constant reminder ale jest to dla mnie taki ciągły przypominacz, that you get one day at a time. że tak naprawdę chodzi tylko o jeden dzień na raz. The time that I think I've got this program in my back pocket, Moment, w którym wydaje mi się, że już przerobiłem ten program i że mam go tak jakby w kieszeni, I'm getting ready to get drunk again. to tak jakbym po prostu powiedział, że staję się gotowy na to, żeby się znowu upić. And maybe that's the way it should be, one day at a time. I to jest właśnie tak, jak to powinno być, bo pamiętajcie, że to jest program tylko na jeden dzień. It will never leave. I ta choroba nigdy nas nie zostawi. Like was said earlier on, I will be an alcoholic to the day I die. Tak jak powiedzieliśmy wcześniej, będę alkoholikiem do dnia, w którym umrę. I believe with the program of Alcoholics Anonymous, I wierzę, że program anonimowych alkoholików, the obsession to drink booze czyli ta obsesja, żeby pić, has been arrested w pewien sposób została zamknięta. one day at a time Jeden dzień na raz. in the subconscious. W podświadomości. But if I stop doing what's required here, Ale jeżeli przestanę robić to, co jest ode mnie wymagane we wspólnocie, the obsession to drink will move from the subconscious to the conscious mind. to ta obsesja, która tkwi gdzieś tam głęboko zamknięta w podświadomości, przejdzie z powrotem do mojej jaźni And I will be thinking drink. i będę myślał o tym, żeby się napić. And like I said earlier, I tak jak powiedziałem wcześniej, of myself, I have never beaten an obsession to drink. sam ze sobą nigdy sobie z tą obsesją, kiedy już się pojawi, nie potrafiłem poradzić i sobie tym razem też nie poradzę. Czym dla ciebie jest punkt zwrotny? Mówiłeś, że dwukrotnie znalazłeś się w takim punkcie. Raz gdy piłeś i raz gdy już nie piłeś, będąc we wspólnocie. Czy stosowałeś półśrodki? Jak rozumiesz to stosowanie półśrodków? So once again, what is the turning point for you? You said that you twice came to this point. Once when you were drinking and once when you were already in a fellowship. Were you trying to use half measures? And how do you understand half measures? Okay, that was not actually my experience of
Czyli nie było to tak naprawdę moim doświadczeniem. The turning point for me was when I knocked on my cousin's door. Czyli tym punktem zwrotnym pierwszym było dla mnie to, kiedy zapukałem do drzwi mojej kuzynki. And at that point, I don't recall ever feeling more hopeless than I was then. I w momencie, kiedy pukałem do tych drzwi, to nie pamiętam, żebym kiedykolwiek w życiu czuł się bardziej beznadziejnie niż kiedy stałem przed nimi. If you take a person who has zero hope and you give him hope, you will see right before you an amazing thing. And I felt that day. I kiedy wzięlibyście osobę, w której nie ma ani krzty nadziei i za chwilę w tej osobie pojawia się jakaś nadzieja, to wtedy naprawdę namacalnie można zobaczyć jakąś różnicę i to właśnie wtedy sam czułem. But as time went by, I knew I had to follow that up with action, just as Paul said before. There had to be action to reinforce this new outlook on life. Ale potem jak czas mija, czego potrzebujemy, to jest działanie. To po to, żeby wzmocnić to uczucie, które w tym momencie czuliśmy, kiedy byliśmy w tym punkcie zwrotnym. Bo tak jak Paul wcześniej powiedział, bez działania to po prostu nie działa. Half measures. Yes, I have used half measures. Czyli używałem półśrodków And I suffered for it. i cierpiałem z tego powodu. At first I didn't know why I was suffering I nie wiedziałem, dlaczego cierpię, until it was pointed out to me by a sponsor. dopóki nie powiedział mi o tym mój sponsor. He said to me, take a look at what you're doing and how thoroughly you're doing it. Powiedział mi coś takiego. Spójrz na to, co robisz i zastanów się na tym, jak bardzo rzetelnie robisz to, co robisz. And I could not justify my actions. My actions were terrible. I was cutting corners and not doing what I'm supposed to be doing to grow. I kiedy tak naprawdę uczciwie na to spojrzałem, to zobaczyłem, że w żaden sposób nie mogło usprawiedliwić tego, co robię. To, co robiłem, to po prostu robiłem cały czas jakieś skróty, ścięki i w żaden sposób nie mogło to działać. He pretty much called me out. Said, no, 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 no. Czyli tak naprawdę po prostu złapał mnie na tym. Powiedział mi, że nie, po prostu w ten sposób to nie będzie działać, to nie ma sensu. Czy można trzeźwieć nie robiąc programu 12 kroków? Can you get sober in AA by not doing the steps? Yeah, if you're not an alcoholic, Tak, o ile nie jesteś alkoholikiem. you know, it works great. Wtedy to fantastycznie działa. Like in Ireland, they used to have a thing called the pledge. Tak jak w Irlandii Północnej było coś takiego, że ludzie przychodzili i składali obietnice. You would go to the church and take this oath Czyli na przykład szli do kościoła i w kościele robili taką przysięgę, taką obietnicę. that you would never take drink. Yeah. And someone asked me, does that work? I ktoś mnie zapytał, czy te przysięgi i obietnice działają. And I said it works great if you're not an alcoholic. No i też im tak odpowiedziałem, że no oczywiście, że działają i to fantastycznie, o ile nie jesteś alkoholikiem. The only thing that works for people like us Ale nie myślę, że te rzeczy działają u nas. is Alcoholics Anonymous. Ale myślę, że to nie działa w anonimowych alkoholikach. A czy można robić program 12 kroków bez sponsora? Can you go through the steps without a sponsor? That's a big no. To jest wielkie nie. That's like driving a boat with no rudder. To jest tak, jakbyście chcieli sterować łodzią, nie mając steru. We can't do that because Nie możemy tego zrobić, dlatego że my main problem as an alcoholic is that I'm wrapped up in self. mój główny problem polega na tym, że cały czas tylko myślę o sobie. I need somebody outside my life Potrzebuję kogoś, kto będzie mógł spojrzeć na moje życie z zewnątrz, who is not as wrapped up in my life as I am. który nie jest tak emocjonalnie pokręcony i związany z moim życiem jak ja sam. Because if I'm going through the steps alone, Bo kiedy przechodzę przez kroki sam, all it will ever be to jedyne, co z tego może być, will be self-justification będzie samo usprawiedliwianie się and rationalization. i racjonalizacja. That's why in the fifth step Dlatego w 5. kroku, it says admitted to God, że przyznaliśmy Bogu, to yourself sobie samym and another person. i drugiej osobie wyznaliśmy. It can't be just two. It has to be all three. Nie może być dwóch. Muszą być wszystkie te 3 składniki w 5. kroku. Czy według Ciebie cały program 12 kroków AA zawarty jest w 1. kroku? According to you, is the 12 programs contained
Is the whole 12-step program contained in the first step? I would say no again. Jeszcze raz chciałem powiedzieć, że nie. Because Alcoholics Anonymous is about change. Bo to, co staramy się uzyskać w tej wspólnocie, to jest zmiana. And what I had been doing, I'll speak for myself, what I had been doing was not working. Flat out not working. I jeszcze raz podkreślam, że mówię sam za siebie, ale chcę powiedzieć to, że to, co ja sam robiłem, to po prostu nie działało. And the steps show me how to change, how to become a different person. I to, co kroki mi pokazują, to to, jak się zmienić i But jak that- stać się innym człowiekiem. That does not happen until I do that first step thoroughly. I have to acknowledge that I am an alcoholic and my life is unmanageable. I tak naprawdę ten proces nie może się rozpocząć, dopóki nie postawię tego pierwszego kroku, w którym przyznam sam wobec siebie, że jestem alkoholikiem i że nie kieruję własnym życiem. Then the rest of the steps show me how to change and become a different person. Wtedy, kiedy postawię ten krok, to wszystkie kolejne umożliwiają mi i mówią mi, w jaki sposób i co mam zrobić, żeby dokonała się zmiana. Powiedziałeś w czasie speakerki, że pisałeś coś w 6 krokach. A co pisałeś? W Wielkiej Księdze nie ma sugestii, by cokolwiek pisać. I can't remember who was it, but probably you, Paul. You said before that in the sixth, yeah. You say before that in the sixth step you did some writing. There was this thing about 4 writing, 5 talking, 6 writing, and so on. So it doesn't say anything about writing anything in the sixth step. Can you explain? What I was talking about there is getting the defects of character. When I sit down with someone Czyli to, o czym mówiłem, chodziło tutaj o wady charakteru. Kiedy siadłem z kimś, and they do a 4th step with me, kiedy siadam z tym, sorry, a 5th step, kiedy z kimś siadam, kiedy robimy 5. krok, I am making a note of the defects of character that are coming up. robię sobie notatki z wadami charakteru, So that they can be looked at żeby później móc się im przyjrzeć, in time for the 7th step. kiedy dojdziemy do 7. kroku. Because if it's not down on paper, Bo jeżeli nie są one napisane na papierze, it's up here to w dalszym ciągu są one w naszej głowie. and it becomes subjective. I tak naprawdę to jest znowu, wszystko jest widziane tylko i wyłącznie z naszej wewnętrznej perspektywy. So that's what I was talking about, writing in the 4th, I dlatego właśnie mówiłem o pisaniu w 4, sharing in the 5th, dzieleniu się tym, co napisałem w 4, w 5 listing the defects in 6th, i później robieniu listy tych wad charakteru w 6, talking to God in 7, rozmowa z Bogiem w 7 listing the amends in 8, i później w 8 robienie listy ludzi, których skrzywdziliśmy and then the action of the amends in 9. i później działanie, które podejmujemy w 9, kiedy I zadośćuczyniamy. know technically in the big book there's just one paragraph and it doesn't mention writing. Zdaję sobie sprawę z tego, że w 6 kroku w Wielkiej Księdze jest tylko 1 paragraf i nie ma tam mowy o pisaniu. But I think it helps to have the defects on paper so you can look at them with more clarity. Ale zdaję sobie sprawę z tego, że warto jest je napisać na papierze i wtedy mieć po prostu większą przejrzystość. To tylko takie małe wyjaśnienie. Tak zapytałem Paula, tak jak często tak jak ja to robiłem też, to piszemy kolumny, w których już w 4 kroku mamy wada charakteru i później rzeczywistość. Tak jak Paul to robił tym takim starym programem, to on pisał tylko te 3 kolumny w 4 kroku, tak jak jest w Wielkiej Księdze, czyli do kogo mam uraz, o co i na co to ma wpływ. A te 4. i 5. kolumna, które my normalnie piszemy, nie wiem, bo każdy różnie to robią ludzie. Tak jak u mnie to było w 4. kolumnie wady charakteru i później rzeczywistość lub co mogę z tym zrobić. Czyli to, do czego Paul zmierzał, to jest to, że on robił tylko te 3, a tak jakby w 5. kroku się tym podzielił, co się wydarzyło. I 6. krok składał się z tego, że właśnie w 6. kroku tak jakby dopiero pisał sobie, jakie były jego wady charakteru, a w 7. prosił o ich usunięcie. And once again, there's no right or wrong way. I po raz kolejny chcę tylko zaznaczyć, że tak naprawdę nie ma, że to jest dobrze albo źle, że jest jakaś lepsza droga czy gorsza droga. We live by the spirit of the law, not the letter of the law. Okej, czyli żyjemy w duchu prawa, a nie żyjemy tak jakby w oparciu o literę prawa. The program of AA is spirituality, not dogma. Czyli program AA to nie jest jakaś dogma, że ma być tylko tak i nie może być inaczej. Jest to program duchowy, czyli jest jakiś taki elastyczny.
That's why AA moved away from the Oxford group. I to jest jedna z głównych przyczyn, dla których AA odłączyło się od grup oksfordzkich. The Oxford group had 4 absolutes. Bo grupy oksfordzkie miały te 4 absoluty. Alcoholics, we don't like that. We are all or nothing people to begin with. I alkoholicy po prostu, my tak nie możemy, bo my jesteśmy ludźmi, dla których jest zawsze tylko albo wszystko, albo nic. So we try to move away from absolute thinking. Więc staramy się odejść od tych takich krańcowych mechanizmów, że albo wszystko, albo nic. Progress, not perfection. I przypominam jeszcze raz, że to jest postęp, a nie perfekcja. Czy w Nowym Jorku są mityngi przeznaczone tylko dla policjantów bądź innych grup zawodowych? In New York, do you have a group that are only for a special groups, like for the policemen or pilots or anyone else? And have you ever been to such meeting? Yes, yeah, we do, and I have been, but they're not very popular Tak, są takie meetingi. Byłem na takim meetingu, ale nie są zbyt popularne. because they tend to be exclusive. Dlatego, że te meetingi stwarzają coś takiego jak wyłączność. And AA is anything but exclusive. A AA jest wszystkim, oprócz tego, że jest wyłącznością. A nie jest na wyłączność dla kogoś. We include everyone. Naszą domeną jest to, że przyjmujemy tutaj każdego. So, but there are specialty meetings, Ale są takie właśnie specjalne meetingi. but again, they're not that popular, and sometimes they don't hold up. They'll die off on their own. I są takie meetingi i czasami przez jakiś czas one działają, ale zazwyczaj dzieje się to, że nie są zbyt popularne i po prostu tak jakby umierają śmiercią naturalną. So when you went to such a meeting, how did you feel? I felt like it was a bit of a club, you know, it was just policemen. Fraternal organization or just for policemen. Okej, czyli kiedy przyszedłem na taki meeting, to nie czułem się tak jak na meetingu, tylko tak jakbym bardziej był w jakimś klubie. And I could relate to policemen, of course, and they can relate to me, but the message I think that what they were putting out there. I oczywiście byłem wśród samych policjantów, więc czułem się tak, że mogłem się z nimi zidentyfikować i oni mogli zidentyfikować się ze mną, ale If you're an alcoholic and you're not a policeman, you can't come to this meeting. Ale nie podobało mi się to, że jeżeli jesteś alkoholikiem, a nie jesteś policjantem, to nie możesz przyjść na ten meeting. They wouldn't say that to you, but that was the message, the underlying message. I kiedy byś przyszedł na taki meeting, to oni by ci tego nie powiedzieli, ale to był taki schowany przekaz, który odebrałem na tym meetingu. It would be like if there was a meeting only for Polish people, you cannot come unless you're Polish. Okej, wyobraźcie sobie meeting, gdyby był meeting tylko dla Polaków i nie mógłby przyjść jakiś inny obcokrajowiec. So we're excluding people. It's not a good thing for AA. Czyli w tym momencie byśmy wykluczali ludzi z AA, nie pozwalalibyśmy jej trzeźwieć i to nie jest dobre dla AA. A czy są popularne mityngi tylko dla kobiet? Are there meetings for women only and are they popular? Yes, there are. There are many meetings for women only. Są i jest sporo meetingów tylko dla kobiet. And they are popular and they work well because a lot of women feel somewhat intimidated coming into an AA room with all men. I są, oczywiście działają i dobrze funkcjonują, przede wszystkim dlatego, że wiele kobiet czuje się niezręcznie, mówiąc o swoich problemach w towarzystwie samych mężczyzn. But they will go to a women-only meeting, feel empowered, and then go to other meetings that are mixed as well. Ale bardzo często dzieje się tak, że kiedy kobiety zaczynają spotykać się razem i dzielą się swoimi problemami na meetingach wyłącznie dla kobiet, w jakiś sposób dostają wewnętrzną siłę, że nie przeszkadza im to, żeby się już dzielić swoimi problemami i wtedy zaczynają chodzić na meetingi mieszane. W zasadzie zostało ostatnie pytanie, bo reszta, te co trzymam, już się powtarzają, a to ostatnie jest też takie trochę osobiste, właściwie całkiem osobiste do Jacka. Jaki masz teraz kontakt ze swoim średnim synem, ten, z którym były problemy? Okay, Jack, so this is a question for you if it's not too private, if you're okay with that. What is your contact with your middle son at the moment? Do you have a contact with him? Okay, my relationship with that son that created a lot of problems. Czyli Today he owns the house that he grew up in. He bought that house. He has his own son that he raises, and he has a very good job, and he's very productive, and he and I get along very well. Czyli mój syn dzisiaj jest właścicielem tego domu, w którym dorastał.
jest ojcem, jest dobrym pracownikiem i mamy fantastyczny związek między sobą. Kolega jeszcze podszedł i jedno pytanie, myślę, że ciekawe, zadał, mianowicie takie, czy anonimowi alkoholicy, no, którzy już osiągnęli jakiś postęp w trzeźwieniu, mają problem ze znalezieniem pracy, czy muszą ten fakt bycia alkoholikiem ukrywać, czy raczej nie jest to problem? So, what would you advise to people who have some time of sobriety already under their belt, and they're looking for a job? And let's say if they go for an interview, would you say they should be totally open about their disease, or how would you approach that? Once again, this is a case-by-case basis, but in the experience I have in this, Więc raz jeszcze, tak naprawdę nie ma takiej generalnej odpowiedzi, którą mógłbym dać dla wszystkich, ale chodzi po prostu o konkretny przypadek. Ale moje doświadczenie jest takie, it doesn't end well. że It doesn't go well. nie kończy się to dobrze. I would not do it. Więc nie byłbym zupełnie całkowicie otwarty i szczery o to, jeżeli o to chodzi. If I was sponsoring someone, I would advise them not to do it either. I gdybym kogoś sponsorował, to gdyby ktoś szedł na rozmowę kwalifikacyjną, to powiedziałbym, żeby nie mówił otwarcie sam o to. A friend of mine got sober, Jeden z moich przyjaciół, który był trzeźwy, and when he went back to work for a while, he told everybody at work that he was a recovering alcoholic. wrócił do pracy i po prostu powiedział wszystkim, że jest trzeźwiejącym alkoholikiem. And after a few years, he wondered why everyone else was getting promoted except him. I kilka lat później zaczął się zastanawiać, dlaczego wszyscy dostają promocję oprócz niego. And he went to his boss one day and asked him, I w pewnym momencie podszedł do swojego szefa i zapytał się, o co chodzi. how come people who came behind me are now ahead of me? Jak to się dzieje, że ludzie, którzy przyszli i zatrudnili się dużo później niż ja, już są wyżej nade mną. And getting more promotions. Dostają więcej promocji. And his boss said, I'm just so happy you're not drinking. I didn't want to put any more pressure on you. I szef odpowiedział w ten sposób. Jestem tak szczęśliwy, że nie pijesz w tym momencie, że nie daję ci awansu, dlatego że nie chcę więcej presji na ciebie wywierać. And the boss thought he was doing a nice thing. I szef myślał, że tak naprawdę robi mu przysługę. He was just happy that he was not drinking and didn't want to put too much work on his plate. Był bardzo, bardzo szczęśliwy z powodu tego, że on nie pije i nie chciał po prostu naładować mu jeszcze więcej stresu w życiu. And my friend regretted ever telling anyone at his job that he was a recovering alcoholic. I mój przyjaciel w tym momencie po prostu żałował bardzo, bardzo tego, że przez całe życie po prostu rozpowiadał to. So I would advise caution. Więc to, co tak naprawdę chcę wam zasugerować, to jest ostrożność. Kolega jeszcze jedno pytanie zadał. W Polsce przynajmniej jest coraz więcej meetingów otwartych. No wiadomo, że są meetingi otwarte i zamknięte. Czy też tak jest w Nowym Jorku? We have now, recently in Poland, there are more and more open meetings. Obviously, there are closed meetings as well. Is it the trend that it's also common in the US? Yeah, it's becoming more of a trend in America. Tak, jest to też taki trend, który pojawił się w Stanach. And once again, it can be a difficult situation. I po raz kolejny muszę powiedzieć, że może być z tego taka trudna sytuacja. Because let's say New York, Więc weźmy na przykład Nowy Jork. you can have what's called an open discussion meeting. Możemy mieć coś takiego, taki meeting, który nazywamy otwartym meetingiem dyskusyjnym. And technically that means anyone can walk into the room. I technicznie jest tak, że ktokolwiek z ulicy po prostu może przyjść na ten meeting. Whether they're an alcoholic or not. Czy są alkoholikami, czy nie. And start sharing. I dzielić się na tym, mogą się zacząć dzielić na tym meetingu. I'm not too crazy about that idea. I przyznam wam szczerze, że nie szaleję na tym punkcie. I think if we lose singleness of purpose, Chciałem tylko podkreślić, że jeżeli stracimy to sedno naszego przesłania, we're in big trouble. to będziemy w kłopotach. And although it sounds very altruistic, I zdaję sobie sprawę z tego, że jest to takie bardzo altruistyczne. hey, we can do this for alcoholics. Just think what we can do for all these other people. Słuchaj, skoro możemy to robić dla alkoholików, no to przecież moglibyśmy też to robić dla innych ludzi, It never ends well. ale tak naprawdę nigdy to się dobrze nie kończy. It's better to do one thing right
Jest lepiej zrobić jedną rzecz dobrze, than 6 things half right. niż 6 rzeczy, które będą do połowy dobrze zrobione. And we always have to remember our primary purpose is that we're alcoholics. I na zawsze musimy zapamiętać to, że naszym głównym celem jest pomoc drugiemu alkoholikowi. Quick story. The guy who started Gamblers Anonymous, Krótka historia. Człowiek, który założył wspólnotę anonimowych hazardzistów, he was from America. His name was Jim W. był ze Stanów. Miał na imię Jim W. He was sober in AA for quite a while, Był trzeźwy przez jakiś czas w AA and he asked Bill Wilson if he could use the 12 steps for gambling. i spytał Billa, czy mógłby użyć 12 kroków dla hazardzistów. AA says, we don't own these steps. A Bill odpowiedział, te kroki nie są nasze, nie należą do nas. And he started Gamblers Anonymous. I w ten sposób zaczął anonimowych hazardzistów. And he was very successful in Gamblers Anonymous. I okazało się to być wielkim sukcesem, But he died drunk ale umarł pijany, because he stopped going to AA meetings. bo przestał chodzić na meetingi AA And he forgot about his primary purpose. i zapomniał o tym, jaki jest jego główny cel. And even though in Gamblers Anonymous they talk about him like we talk about Bill Wilson, I mimo wszystko, że pomimo tego, że w wspólnocie anonimowych hazardzistów mówią o nim w taki sposób, jak my mówimy w naszej wspólnocie o Billu, he forgot about his primary purpose and he died drunk. on zapomniał o swoim głównym celu i umarł pijany. And I think there's a lesson to be learned there. I myślę, że to jest lekcja, z której powinniśmy się wiele nauczyć. Jest godzina za 3:06. Mieliśmy o 6:00 skończyć, to po pierwsze, a po drugie tak się złożyło, że reszta pytań już było zadanych, bo na przykład teraz idą 4 pytania, takie, które już były, ile trwa praca na programie średnio z podopiecznym i tak dalej, i tak dalej. Czyli myślę, że nadszedł czas, żeby powiedzieć, że to już dość. To może jeszcze jedno pytanie z zakulis. Jak wam było z nami? The question from behind. Did you enjoy the experience of being here? The question, it's been an unbelievable experience. Było to dla mnie niesamowite przeżycie. If you'd have told me when I first got sober Kiedy powiedzielibyście mi, że kiedy po raz pierwszy wytrzeźwiałem, that one day I'd be at an AA meeting in Poland, że któregoś dnia polecę na takie spotkanie w Polsce I would feel as comfortable as I do in my own home group, i że będę się czuł tak samo komfortowo, jak czuję się w swojej grupie domowej, I would not have believed that. w życiu bym w to nie uwierzył. So I want to thank you from the bottom of my heart Więc chciałbym wam podziękować z głębi mojego serca for the hospitality that you've shown us za tą gościnność, którą nam tutaj ofiarowaliście and the warm welcome that you've given us. i to gorące, ciepłe przyjęcie, które nam ofiarowaliście. I was always looking for that in a bar, but I never found it. Zawsze szukałem tego w barach, ale nigdy tego nie znalazłem. And I thank you. I dziękuję. And if you're ever in New York, I hope to return the favor. I kiedykolwiek będziecie w Nowym Jorku, to mam nadzieję, że będę mógł zwrócić tą przysługę. Thank you so much. Dzięki. Of course, I second everything Paul said about your graciousness. Czyli chciałem tylko powiedzieć to wszystko, co powiedział Paul, tak naprawdę się zgadzam. Jeszcze raz chciałem wam za tą gościnność podziękować. And I too was astonished at how welcoming and understanding you have all been. I jestem naprawdę zdumiony tym, jak bardzo byliście dla nas gościnni i jak dobrze nas rozumieliście. And as we say in New York very often, I say anyway, I know that you get me and I get you. I mamy takie powiedzenie w Nowym Jorku, że złapaliście mnie w pewnym sensie, zrozumieliście mnie i ja tak jakby złapałem wasz klimat. Czyli tak jakby wy złapaliście mój klimat, a ja złapałem wasz klimat. To wszystko. So. To pytanie było, czy wy jako AA wiecie coś na temat współpracy AA z Al-Anon? Jak się układają te relacje rodzinne w rodzinach alkoholików? Czy AA współpracuje z Al-Anon? So just a quick general question about the cooperation or work between AA and Al-Anon. How does it work on a family levels? I would say there is no war between AA and Al-Anon. Chciałem tylko powiedzieć, że nie ma wojny między AA i Al-Anon. We have to remember how Al-Anon got started. Musimy pamiętać o tym, jak Al-Anon się zaczęło. When Lois Wilson wrote her biography,
Kiedy Lois Wilson, żona Billa, napisała swoją biografię, it was titled When Love Is Not Enough. The title was When Love Is Not Enough. tytułem było Kiedy miłość nie wystarcza. She thought she could love Bill Wilson to sobriety. Wydawało jej się, że może kochać że jej miłość do Billa może pomóc mu wytrzeźwieć. She tried everything to get him sober. Próbowała wszystko, co jest możliwe, żeby sprawić, żeby był trzeźwy. And all of a sudden he starts AA. A w którymś momencie on zaczyna AA. And they were all sitting in the living room. I wszyscy siedzą w ich salonie. Truck drivers, Kierowcy ciężarówek, police officers, policjanci, people that worked on the docks. ludzie, którzy pracują w dokach. And she got so mad I ona po prostu dochodzi już do szaleństwa, that these strangers że ci wszyscy dziwni ludzie, were keeping her husband sober oni są w stanie utrzymać jej męża trzeźwego, when she couldn't. a ona mimo całej tej miłości nie mogła. And he was leaving the house to go on a 12-step call. He was leaving the house to go speak to an alcoholic. I jeszcze to, że Bill często odbierał telefony 12-krokowców i wychodził z domu po to, żeby pomagać innym alkoholikom. And she got so angry she took her shoe off and threw it at him. I w pewnym momencie była tak zła, że ściągnęła buta i rzuciła w niego. He ducked and went on out the door. Schylił się i but wyleciał na zewnątrz. And she realized at that moment, I w tym momencie zorientowała się, I'm just as sick as he is. że jestem tak samo chora jak Bill. I made him my spiritual project. Tak naprawdę Bill stał się duchowym projektem dla niej. I made him my spiritual job. I on stał się tak jakby moją duchową pracą. And that's not right. I to nie jest w porządku. And that's why she realized then that she needed a program of other men and women like her. I to jest właśnie w tym momencie, w którym ona sama się zorientowała, że ona potrzebuje duchowy program dla siebie i dla takich kobiet jak ona. So if you ever go to Stepping Stones, which is the home of Bill Wilson and Lois Wilson, Więc kiedykolwiek będziecie w domu, w którym mieszkał Bill Wilson i Louis, up on one of the shelves, na jednej z półek they have the shoe leży tam ten but, that started Al-Anon. który zaczął Al-Anon. Będziemy powoli kończyć. Proszę, Krzysiu, o wręczenie pamiątkowych medali naszym speakerom. To jest tradycja coroczna. A ja przy tej okazji chciałem wszystkim bardzo serdecznie podziękować za to, że znaleźliście czas i byliście tutaj z nami. Przede wszystkim speakerom, ale to głównie wam, bo to bez was to wydarzenie nie miałoby sensu. Dobrze, to zapraszam wszystkich do wspólnej modlitwy. 3-4. Użycz mi pogody ducha, abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić. Odwagi, abym zmieniał to, co mogę zmienić. I mądrości, abym odróżniał jedno